Tym, że można wykorzystać silnik do ogrzewania, a nie tylko po to, żeby produkował prąd, bo taki jeden Polak chyba już nawet z 5 lat temu wrzucił bodajże od Lanosa, 4-cylindrowy w każdym razie silnik, ale on to wykorzystywał do produkcji prądu na alternatorach na dodatek. Na alternatorach, czyli najmniej na pasku tutaj klinowym to umieścił. Były gorsze, tak? Były gorsze i tak dalej. Okay, więc czyli co, odpalamy, tak? Odpalamy, więc mamy normalnie tutaj funkcję rozrusznika w tym, więc musimy zakręcić i oczywiście odpuścić. Który ma właśnie ręcznie regulowane zawory, bo to jest też taka istotna sytuacja, że układy posiadające samoregulatory na zaworach silnika powodują to, Dobra. Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu i propagowaniem życia poza siecią i niewątpliwie, biorąc pod uwagę, że jesteśmy u Waldka, Waldek z kanału Zeptobox, na ostatniej części, na ostatnim odcinku poznaliśmy jego projekt, poznaliśmy Waldka, tak, i wiemy o tym, że u niego, jak ktoś by był zainteresowany, ciekawy, to też również może materiały, co jak po kolei, jak to wyglądała cała ta przeróbka, tak? No bo niewątpliwie to jest taka... po odcinku staram się pokazać. 5 godzin materiału, przypominam, zamienione w 20 minut, także nie piszcie mi czasami, że to będzie nudne, bo będzie tak skrócone, z 5 godzin do maksymalnie 20 minut. Ale jest też szansa, że ktoś będzie w stanie zreplikować Twój pomysł. Być może tak, to znaczy ja w ogóle mój kanał właśnie wytworzyłem po to, żeby właśnie inspirować, tak jak Twój dobry projekt inspiruje ludzi do działania właśnie, tak samo mój inspiruje do pewnych działań, które normalnie ludzie nie podejmowali. Słuchaj, ja byłem mega zaskoczony tym, że naprawdę autentycznie widzowie często piszą, że słuchaj, dzięki Tobie odpaliłem, zacząłem coś robić w ogóle, super, dzięki. Powiem Wam, że jestem zaskoczony, bo znaczy nie wydawało mi się, że to będzie miało taki wydźwięk. No ale właśnie to musi być, że czasami człowiek dostanie impuls właśnie i nawet może być to od osoby nietechnicznej, tak? Bo ja wiem, jakie były początki Twojego kanału, bo starałem się oglądać, już kiedyś kanał oglądałem bardzo sympatycznie to wszystko. Bardzo dobrze się Ciebie słucha też przede wszystkim, to jest istotne, bo Twój głos jest bardzo taki miły, więc ja jestem kanałem technicznym bardziej, a Twój kanał był taki, że tą technikę wszyscy poznawali, ale właśnie inspirować dzięki temu można się właśnie, tak jak ja się zainspirowałem tym, że można wykorzystać silnik do ogrzewania, a nie tylko po to, żeby produkował prąd, bo taki jeden Polak chyba już nawet z 5 lat temu wrzucił bodajże od Lanosa, 4-cylindrowy w każdym razie silnik, ale on to wykorzystywał do produkcji prądu na alternatorach na dodatek. Na alternatorach, czyli najmniej na pasku tutaj klinowym to umieścił. U mnie będzie zupełnie inaczej. A jak właśnie? Jak chcesz to rozwiązać? Bo jeżeli już kręcimy drugi odcinek i tak dalej, i w tym odcinku oczywiście odpalimy cały sprzęt, dowiemy się, czy to chodzi, jak to pracuje. Powiedz mi, jak chcesz ten prąd, jak gdyby, bo normalnie to jest prądnica. Więc tak, więc są dwa rozwiązania. Miałem kupić albo gotową prądnicę z magnesami trwałymi, czyli taką, która będzie bezszczotkowa i tak dalej. Drugie rozwiązanie, tutaj pokażę na silniku, ze względu, wykorzystując fakt, że jest tutaj koło zamachowe, być może komuś podpowiem, jest koło zamachowe ze śrubami, z 6 śrubami, które trzymało docisk sprzęgła w tym miejscu, to ja chcę wkręcić 6 magnesów neodymowych i zbudować samemu prądnicę, tak zwaną amerykankę. Czyli to jest taka prądnica, która właśnie wykorzystuje magnesy trwałe i jest zbudowana dosyć duża średnica, ale ona jest cienka. I jest wykorzystywana zazwyczaj w wiatrakach pionowych, taka prądnica. Tak. A ja dokładnie ją chcę tutaj taką zbudować. Więc jeżeli mi się uda, jak widzicie, tutaj ramę zrobiłem szerokości aż 1 metra, żeby tu wstawić każdego rodzaju prądnicę, która mi przyjdzie tylko na myśl. Zmieści się tu każda. Ale ja chcę zrobić amerykankę, więc amerykanka będzie się kończyć dosłownie 5 cm dalej niż obecnie ten silnik, to koło zamachowe, które jest przy tym silniku. Jeżeli by mi się to udało zrobić, to znaczy, że nawet pomiędzy silnikiem a tą prądnicą nie musiałoby być trwałego połączenia, tylko zbliżenie pewne i pracowałoby sobie to niezależnie, więc jeden i drugi projekt jest jeszcze akceptowalny, amerykanka jest do zrobienia i prawdopodobnie może pójdę w tym kierunku, żeby cały ten projekt zrobić samodzielnie, czyli to by było w ogóle komplet taki.
W ogóle te pionowego obrotu turbiny, one mają to do siebie, że tam tego tarcia jak gdyby, znaczy nie ma i tam jest dużo inaczej, to bardziej cicho chodzi i tak dalej. Bardziej efektywne jest, tak? Potwierdzasz to czy nie? To znaczy, jeżeli chodzi o efektywność, to tutaj się nie będę wypowiadał, bo wszystkie testy wiatraków pionowych wyszły mi źle, tak samo jak tych małych wiatraczków, zresztą tam wiatraczek jest. I tylko właśnie co zobaczyłem na przykład w tym też małym wiatraku, że każdy zawsze robi oś opartą na 2 łożyskach i tak dalej, a tutaj w przypadku tych wiatraków i tak samo o tej osi pionowej, to musimy tu przejść z tej strony, bo nie będzie widać tego wiatraka. On się akurat teraz dzisiaj ładnie kręci, czyli wspomaga nam off-grid od godziny 15, już nam dopompowuje energii do... I teraz jak on jest zbudowany, ten wiatrak? A ilowatowy to jest? To jest 1000 watów, ale maksymalnie z niego wyciągam tutaj, tak jak teraz prawdopodobnie z niego idzie góra 200 watów. Mniej więcej, ale to zawsze coś. Słuchaj, to ja myślę, że tak, to jest fajna zajawka na kolejny odcinek, bo chciałbym w kolejnym odcinku razem z Tobą omówić Twoją instalację off-gridową, bo pomimo tego, że Ty jesteś on-grid, jesteś wpięty do sieci, dobrze rozumiem? Tak. To w tej chwili, a mamy godzinę powiedzmy 16, już jesteś off-grid. Tak. Jesteś 100% wypięty z sieci. Od godziny 15 już jestem 100% wypięty z sieci. W każdym razie ten wiatrak jest tak sprytnie rozwiązany, że ma tylko na swojej osi jedno łożysko, i ono jest w ten sposób, że jest pomiędzy tymi cewkami i magnesami trwałymi, czyli nie ma 2 łożysk. Dzięki temu to może pracować przód, tył sobie ten wiatrak, jak jest napór wiatru, sobie troszeczkę pracuje, bo same magnesy neodymowe w cewkach trzymają to, żeby idealnie było w osi. To jest taka ciekawostka też, którą być może właśnie w Amerykankach jest wykorzystywane, czyli mówię być może, bo dlatego, że wiem to z teorii tylko, a w praktyce to właśnie jak zwykle się lubię przekonać, jak to będzie wyglądało. Okej, pytanko jest takie, czy dałoby radę nam odpalić tutaj ten Twój sprzęt, tak? Biorąc pod uwagę, że jeszcze nie jesteśmy w stanie wykorzystać z niego, wyciągnąć tego ciepła i zmaterializować tego prądu również, ale przynajmniej sprawdźmy, czy po wyciąganiu tych kabli nie skończyło się tym, że teraz nie potrafiłeś tego odpalić. No właśnie, tak, bo te makarony tutaj leżą z tej strony, a tutaj mamy... Jak to się odpala w ogóle? Właśnie, no bo... Na razie pozostała oryginalna wkładka stacyjki, czyli wymontowana... i to jest kluczyk, czyli to jest śrubokręt. Śrubokręt tak? Jest kluczykiem, tak, na ten moment. Tak. Tu będzie zastąpione oczywiście systemem elektronicznym, sam zbuduję to na Arduino, czyli będą po prostu przekaźniki, które będą odpowiednio załączały. Poczekaj moment, poczekaj. Włączamy zapłon. Zapłon, I teraz słychać było przez chwilę pompkę, tak. I zapalają się ciśnienie oleju, akumulator, tak, że ładowanie i check engine się dobrze, nie świeci. Bo w tej chwili nie masz oleju w silniku, czy jest? Jest olej, ale to jest od ciśnienia oleju. Kontrolka od ciśnienia oleju, więc one powinny wszystkie się zapalić, tak samo jak jeszcze raz włączę. Dobrze, poproszę. I one się świecą, czyli pokazują tutaj, jeżeli chodzi o stan paliwa, to też pokazuje się, tylko jest tak mało paliwa w zbiorniku, bo tu mamy testowo tylko wlane tam kilka literków. Dobrze, okej. Akumulatory służyły jako obciążniki te małe, więc, a to są przy okazji oryginalne akumulatory od Matiza lub od Tico, takie maleńskie. Tak? Tak. 35 Ah. Tak, 12V. To tak i nie 2, tylko 1 w środku był. Jeden, tak, bo drugi jest po prostu stary, który wziąłem ze sobą. A tutaj masz jakiś AGM, co to jest? To jest akurat jeden z tych, który w projekcie off-gridowym u mnie uczestniczył i nie sprawdził się. To jest ten, który po 5 miesiącach pracy stracił połowę swojej pojemności, tak? Więc słabo, masakra. Słabo, ale nie najgorzej. Były gorsze. Tak? Były gorsze i tak dalej. Więc czyli co, odpalamy, tak? Odpalamy, więc mamy normalnie tutaj funkcję rozrusznika w tym, więc musimy zakręcić i oczywiście odpuścić. Ciśnienie oleju od razu zgasło, bo to było najważniejsze dla mnie. I ten silnik bardzo ładnie pracuje. I tak samo ładowanie, w tej chwili jest ten akumulator ładowany. Żaden check engine się nie świeci, czyli znaczy, że wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o... jeżeli by się zagrzał, to te obroty by spadły oczywiście, natomiast ja go tutaj nie chcę męczyć, bo on nie ma chłodzenia w tej chwili wodnego w żadnym tutaj momencie. Wyłączamy, tak? Zwyczajne odkręcenie. No dobrze, spoko. Czyli plan jest teraz taki, że Ty chcesz tą całą konstrukcję obudować w jakiś sposób, tak? Bo Ty chcesz go wyciszyć też równo. Znaczy, wyciszenie będzie dosyć proste, bo sam układ wydechowy tutaj jest w tej chwili nieszczelny nawet na tej pierwszej uszczelce, bo jej nie wymieniałem, na razie założyłem po prostu stary, tak jak było. Tak samo jak tutaj jest rura pęknięta, więc to buczenie takie charakterystyczne, które słychać, to się bierze właśnie stąd, to wszystko wyciszy. Po to jest właśnie ten rozprężacz, puszka rozprężna i dopiero filtr powietrza po to, żeby to tak zwane takie przy zasysaniu powietrza, żeby to wygłuszyć. A tu mamy akurat na nieszczęście pękniętą tą rurę, ona już była pęknięta, dlatego też tak dosyć głośno to pracuje.
Wyciszenie będzie polegało, bo ta rama została zrobiona dlatego z kątowników 40 na 43 mm grube, że teraz do tej konstrukcji, oczywiście ona będzie również miała zadaszenie, będzie tu dospawane odpowiednio, więc do tego będzie taka płyta warstwowa, dokładnie taka sama jak mam tam z boku, ale ona jest, czyli nasze, tak jak są zrobione te drzwi, to jest płyta warstwowa, czyli metal, w środku jest pianka i metal, natomiast my potrzebujemy metal w środku, żeby była wełna i metal z dziurkami. Wtedy, jeżeli przykręcimy takie płyty warstwowe, to ta wełna mineralna wciągnie nam cały ten dźwięk. Będziemy dosłownie, jak będziemy tak jak teraz stali przy nim, to co do zasady powinno być słychać tylko szum lub też taką, no po prostu słychać, że coś tam pracuje, tak jak pralka nieraz pierze nam automatyczna, to coś takiego tylko powinno być słychać. Z odległości 1-2 metrów nie powinno już być nic słychać. Zresztą wydech tutaj właśnie oryginalny pozostanie, tylko zostanie odpowiednio zmodyfikowany. No i będzie to wszystko cichutko, mam nadzieję, pracować. Powiedz mi, rzeczy, które Cię zaskoczyły. No kupiłeś, no zacząłeś go rozbierać i tak dalej, i tak dalej. Był taki moment, w którym mówisz, o kurczę, tego nie przewidziałem? Na ten moment jedyna zmyłka, która była, to była z łapą silnika z drugiej strony. Otóż chodzi o to, że silnik musi mieć co najmniej 2 podparcia. I tutaj właśnie chodzi o to, że musiałem wykorzystać łapę od Deutico, czyli to jest część, która nie występuje w Matizie, bo w Matizie występuje łapa w tym miejscu, a ona nie stanowiłaby żadnego podparcia. Więc, no i druga rzecz, że rozrusznik właśnie jest przykręcany do skrzyni biegów i tego nie przewidziałem, zapomniałem o tym zupełnie, czyli musiałem wykorzystać kawałek uciętej skrzyni biegów, żeby móc przymocować ten rozrusznik, bo tak to, czyli tutaj jest rozrusznik. Czyli kawałek specjalnie musiałeś wyciąć, dociąć, przykręcić kawałek? Tak. Kawałek tej skrzyni biegów, żeby się trzymał rozrusznik, czyli żeby trafiał w zęby, natomiast oczywiście mogłem zamówić flanszę, bo już o tym na grupie Kogeneracja na Facebooku, bo takową grupę właśnie specjalnie stworzyłem dla tego projektu, na którą też przy okazji zapraszam. W każdym razie tam sobie nawzajem pomagamy i ludzie właśnie podpowiadają. Facebook jakby co, słuchajcie, Facebook Kogeneracja. Gdyby ktoś coś więcej chciał, to zapraszamy, tak? A więc oprócz tego u Ciebie Waldek Zeptobox. Tak jest. Jeżeli chodzi o kanał Zeptobox, to krok po kroku będę pokazywał, natomiast na Facebooku wymieniamy się jakby tą wiedzą, to coś już wie i to jest fantastyczne też, że ta społeczność pomaga sobie nawzajem. To nie jest tak, że tylko ja buduję, tylko właśnie okazuje się, ktoś mi tam napisał, że wycinanie laserowe, mam się zgłosić do pewnej firmy, powołać się na tą osobę i oni mi to zrobią za darmo, tylko po kosztach materiału, tak? Więc no, na przykład fantastyczne rzeczy, no ale i tak od 200 do 500 zł liczyłem, że na ten kawałek blachy, bo to musi być odpowiednia grupa, uciąłem w każdym razie, no to są w sumie takie dwie rzeczy, które mnie zaskoczyły. Resztę wiedziałem, czyli że jest immobilizer w Matizie, w kluczyku Matiza i że trzeba to właśnie później programowo jakoś ominąć. Jest ominięte, też jest cały ten proces pokazany na moim kanale, jak to ominąć. Więc reszta będzie tylko i wyłącznie lepiej, już nic się tutaj takiego dziwnego raczej nie przydarzy, no jedynie, że się na koniec okaże, że jednak on na biegu jałowym nie będzie spalał tego 1 m3, tylko 3 m3, no to wtedy już cały projekt będzie nieopłacalny ekonomicznie, ale będzie pełną alternatywą. Dobrze, ale pytanie jest teraz takie właśnie, bo ja cały czas żyłem w takim przeświadczeniu i Ty mnie trochę wybiłeś w czasie ostatniego odcinka, który nakręciliśmy u Ciebie. Ty powiedziałeś mi, że Matiz na biegu jałowym, czyli jak sobie klekocze jak stoi, tak, to że on pali 0,6 litra. Ja byłem pewien, że to jest zarezerwowane tylko do silników wysokoprężnych diesla. Właśnie jakby wszystkie firmy w tej chwili wracają do silników 3-cylindrowych, jak zapewne wiecie, czy Hyundai Kona na przykład 1.0 turbo, tak? No to są silniki z powrotem 3-cylindrowe, czyli wracają do rozwiązań tych sprzed lat, że okazuje się właśnie, że z tego 3-cylindrowego silnika można go zrobić bardzo ekonomicznego na wolnych obrotach. To oczywiście ma też swoje wady, bo właśnie instalując instalację gazową trzeba pamiętać o tym, że wtryskiwacze muszą być bardzo szybkie. To znaczy, że na wolnych obrotach będzie tak malutka dawka gazu potrzebna, że ta dysza musi być bardzo cienka lub te czasy otwarcia bardzo krótkie. Natomiast w momencie, kiedy damy mu pełną moc tutaj, pełne rozkręcenie obrotów, to w tym momencie to zapotrzebowanie jest bardzo duże.
Matiz średnio, czyli jak ja tu nim przyjechałem, bo ten Matiz zanim stał się dawcą, to nim przejechałem ponad prawie 800 km, 793 dokładnie kilometry. Jest też na moim kanale dokładnie podane, to pokazane, jak po tego Matiza jechałem. To jak ja nim przyjechałem, to średnia spalania wyszła od tankowania, czyli nie z żadnego komputera i tak dalej, bo dużo ludzi posługuje się tym z komputera, a to jest szacowane zużycie zawsze silnika, tylko z tankowania do pełnego i przejechane kilometry tankowania do pełnego. Więc wyszło 5,1 na 100 km, czyli dokładnie tyle, ile 20 lat temu palił mi taki sam Matiz w moim przypadku. Czyli można się spodziewać, że 6,5 litra, który mi palił Matiz gazu ziemnego na 100 km, czyli inaczej mówiąc 6,5 metra sześciennego mniej więcej gazu ziemnego na 100 km, to można przyjąć, że 6,5 metra sześciennego będzie maksymalnym spalaniem tego silnika, jakiej uda się wyciągnąć. Oczywiście to jest dużo, ale wiadomo, że tego silnika nie będziemy żyłować tak, jak żyłujemy podczas jazdy samochodem. Tylko on będzie sobie pracował właśnie w tych optymalnych warunkach, które oczywiście muszę znaleźć, bo to jest czyli nie wiesz, czyli po prostu nie wiesz. Wiadomo, to jest jeden wielki znak zapytania. W teorii wiem, bo wykresy tych silników są, tylko jeżeli ja na przykład dopytuję się ludzi, którym udostępnili te wykresy, czy na przykład to jest moc, wykresy krzywej mocy i momentu obrotowego na wale, czy to już jest na kole, to no właśnie, nikt nic nie wie. O, właśnie o to chodzi. Więc wszyscy teoretycznie mówią, przecież to jest proste, to jest ten. Nie, nic nie jest tu proste, nic nie jest łatwe. Nawet to, jeżeli właśnie chodzi o podłączenie tutaj z prądnicą, wszyscy zostawiają oryginalne sprzęgło, które jest według mnie traceniem tylko mocy, bo to sprzęgło zawsze będzie miało poślizg, ono ma tam sprężynki takie te udarowe, tak, wmontowane, więc zawsze będzie odbierana ta energia niepotrzebnie z tego silnika. Ona nie ma być tracona, ona ma być w 100% przeznaczona na energię elektryczną z tego wału. Okej, skąd w ogóle pomysł? Geneza. Dlaczego, skąd pomysł, jak gdyby co ci strzeliło do głowy? No chłopie, no przyznaj się, bo naprawdę, bo to nie jest, wiesz, to nie jest, ja rozumiem, to jest bardzo logiczne, natomiast no to tak... Sam projekt kogeneracji chodził za mną ładnych kilka lat, tylko zawsze był problem z czasem. W zeszłym roku dostałem zakażenia krwi, trafiłem do szpitala, czyli na początku tego roku walczyłem o własne życie w szpitalu. Zresztą to była też u mnie na kanale, widzowie wiedzieli. Walczyłem o własne życie, no i, że tak powiem, miałem więcej czasu, leżąc w szpitalu przez 1,5 miesiąca, miałem więcej czasu na to, żeby właśnie wszystko poszukać, poszperać. Podzwoniłem wtedy w wiele miejsc, wiele firm, które produkują kogeneratory, naprawdę rozmawiali, chcieli rozmawiać. Tylko każdy właśnie mi mówił, że największym problemem jest wypalanie się gniazd zaworowych przez pracę na gazie ziemnym. A mi pojawiał się każdorazowo uśmiech na twarzy, bo ja od razu sobie przypominałem silnik Matiza, który ma właśnie ręcznie regulowane zawory, bo to jest też taka istotna sytuacja, że układy posiadające samoregulatory na zaworach silnika powodują to, że nie możemy zwiększyć luzu zaworowego. Przy pracy na gazie jest to istotne, żeby te gniazda się nie wypalały. Jeżeli zwiększymy luzy zaworowe, czyli troszeczkę głośniej będzie chodził, tak jak tutaj słyszeliście, słychać to uderzenia tego zaworu, właściwie popychacza o zawór, ale to, że słychać, to nie jest wada. To jest właśnie zaleta, że to oznacza, że możemy sobie ten luz dowolnie wyregulować, go zwiększyć, czyli spowodować, że bardziej będzie klekotał ten silnik, ale dzięki temu zawory będą się domykały, czyli każde SUV tłoka w górę dopycha te zawory, a dzięki większemu luzowi zaworowemu te zawory się bardziej uszczelniają. To jest bardzo takie techniczne, ale to jest kolejny plus dla silnika Matiza, tutaj w tym przypadku, czy od Tico, no ale Tico nie ma elektroniki. Cały czas o tym powtarzam, że wykorzystałbym silnik od Tico, bo 40 koni wystarczy, ale dlaczego tam jest 40 koni z tej samej pojemności? Dlatego, że tam nie ma właśnie żadnej elektroniki. Tam jest tylko mechaniczne, tam jest gaźnik, rureczki podciśnieniowe jakieś tam. Do czego ci jest potrzebna ta elektronika? No i właśnie elektronika w Matizie powoduje, że przerobienie na gaz będzie zawsze idealnie dawkowało na wyjściu. Czyli spalanie. Tak, na wyjściu będzie zawsze najczystsze powietrze, jakie może być. Dzięki sondzie lambda będzie komputer pokładowy mógł regulować dawką gazu bądź benzyny, bo to nie ma znaczenia, czy to jest benzyna, czy gaz.
W każdym razie odbywa to się właśnie w sposób elektroniczny, czyli nie ma takiej sytuacji jak w przypadku starych systemów gazowych, jeszcze pierwszych, opartych na mikserach, no bo pierwszy mój Tico właśnie był na mikserze oparty i w rozwiązaniach gaźnikowych tylko może być mikser. A mikser ma taki minus, że szacunkowo ilość gazu się zgadza, ale albo trzeba ten register przykręcić, później w drugiej wersji już weszły silniczki krokowe w to miejsce, no to już było lepiej, ale musiała być sonda lambda właśnie. Natomiast samochody, które tej sondy lambda nie mają, właśnie nie mogą tutaj regulować sobie tymi spalinami idealnie, a silnik Matiza to potrafi właśnie z bardzo dobrym komputerem Siemensa pokładowym. Słuchajcie, bardzo Ci dziękuję w takim razie, że zechciałeś poświęcić swój czas, żeby pokazać swój projekt naszym widzom dobrego projektu. Słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani, jak u Waldka wygląda instalacja off-gridowa, bo to promujemy na naszym kanale, promujemy życie off-grid, życie bez płacenia rachunków, czy jest to możliwe właśnie po godzinie 15. Dowiedziałem się, że Waldek jest w 100% off-grid, także osoby zainteresowane zapraszam na kolejną część i widzimy się już niebawem. Trzymajcie się, cześć, hej! Na razie.